Ekstremalnie trudny pościg za Mercedesem AMG. Pogoń za rozpadającym się Golfem GTI. Odważne pomysły kierowcy Forda Pumy. Czy polski kierowca próbujący uniknąć kontroli trzeźwości w Holandii? Trzymajcie się mocno. To, że w Holandii występuje problem drogowych piratów, zdołaliście się przekonać już w jednym z odcinków naszej serii. Tym razem Mercedes AMG E63S zostaje zauważony przez funkcjonariuszy pełniących służbę w oznakowanym radiowozie i pada decyzja do jego zatrzymania. Kierujący pojazdem mężczyzna ani myśli stosować się do wydawanych poleceń i niemal natychmiast wciska gaz do dechy, po czym z ogromną prędkością zaczyna uciekać. Na razie tylko nieco ponad 200 km na godzinę, choć może brzmi to już co najmniej niewłaściwie, to zaraz drogowy pirat przyspieszy jeszcze bardziej, przekraczając barierę 250 km na godzinę. Mundurowi próbują dogonić zbira, lecz ten gwałtownie krzyżuje im plany, podejmując manewr wyprzedzania poboczem. Mercedes jest niezwykle szybki, a swoją jazdą kierujący nim mężczyzna stwarza ogromne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Zijn huidige locatie is Brilse Dreef in Prinsenbeek, langs Schakel in Noordwijk. Nagłe zatrzymanie na środku drogi? Czemu nie? I tak się szybko zbierze. Po co to zrobił? Czyżby szybkie od 0 do setki w trakcie policyjnego pościgu? Po zweryfikowaniu tablicy rejestracyjnej w systemach szybko okazuje się, że to wynajęty z wypożyczalni pojazd, a informacje o przebiegu pościgu zostają przekazane do wszystkich okolicznych patroli. Rozpoczyna się policyjna obława w celu jak najszybszego wyeliminowania z ruchu drogowego wariata. Pottenbakkersstraat ontvangen. We naderen de rotonde. Op de rotonde. Gaan we rechtdoor, rechtdoor. Na trasie pościgu pojawiają się pierwsze posiłki, które dołączają do brawurowej pogoni za kierowcą Mercedesa, który pędząc po okolicznych drogach usiłuje zgubić funkcjonariuszy policji. En dan de Van 't Hofstraat, rechtsaf de Van 't Hofstraat. En dan linksaf de Godwaldlaan in. 31-6 richting Concordia dan. Gaan we rechtsaf. Moment voor de straat. Waar hoor je dan? Correct. En dan gaan we linksaf. Komen we bij de rotonde uit. Nu gaan we rechtsaf de Patijnlaan in ook. De 6 naar 1 dan.
rotonde linksaf. Moment voor de locatie, de Aletta Jacobslaan ook. Rotonde rechtsaf, de Hoevenseweg in. 22,5 draaien alsjeblieft, richting de kruising terug. 22,5. Komen we nu aan bij de rotonde. Na skrzyżowaniu kolejny radiowóz również nie daje rady zatrzymać uciekiniera, który skutecznie kontynuuje desperacki rajd. Drogowy bandzior zahacza o krawężnik, a policyjny radiowóz o mały włos nie wylatuje z drogi w tym samym miejscu. Rotonde rechtdoor, richting Oudenbosch. Gaat die rotonde tegengesteld, gaat die linksaf, linksaf. Ja, links verder de rondweg op. Het is geen tegendrift uitgegaan. Dus Breda. Sport, kruising links. Mundurowi, widząc, że dalszy pościg staje się zbyt niebezpieczny, postanawiają odpuścić piratowi z Mercedesa, ponieważ zagrożenie wzrasta do nieakceptowalnego poziomu. Na szczęście dzięki tablicy rejestracyjnej udaje się namierzyć wypożyczalnię, z której pochodzi ścigana maszyna, a w dodatku tego samego dnia zostaje zatrzymany podejrzany kierujący w swoim własnym domu. Teraz pozostaje pytanie, czy policjantom uda się udowodnić, że to właśnie on kierował pojazdem, czy czeka nas kolejny spektakl opowiadania bajek. Patrol holenderskich policjantów spostrzega Forda Pumę, którego postanawiają zatrzymać do kontroli. Kierujący pojazdem zostaje wyprzedzony przez radiowóz, na którym zaczynają się wyświetlać komunikaty, by ten jechał za nimi. Zaskoczony całą sytuacją kierowca nie ma jednak zamiaru podążać za patrolem i za wszelką cenę próbuje mu się wymknąć. Znajdujący się w pojeździe mężczyzna posiada bowiem w swoim Fordzie niedozwolone substancje i w związku z tym bardzo nie chce dostać się w ręce policji. Nagle uciekinier wykonuje manewr wyprzedzania pasem awaryjnym i z bardzo dużą prędkością zaczyna uciekać. Policjanci ruszają za nim i stale śledzą każdy jego ruch. Od razu zostają zadysponowane kolejne patrole, które już spieszą z pomocą prowadzącym pościg mundurowym. Nagle ścigany mężczyzna postanawia zmienić kierunek jazdy, lecz nie zauważa, że na przeszkodzie znajduje się rów, do którego wpada z wielkim pluskiem. Radiowozy otaczają zbiega, lecz ten próbuje jeszcze uciekać pieszo, co na szczęście zostaje szybko ukrócone. Podejrzany stawia duży opór i nie chce się podporządkować poleceniom policjantów, lecz użyte środki przymusu bezpośredniego zdecydowanie przenoszą szale zwycięstwa na korzyść funkcjonariuszy. W związku z popełnionymi przestępstwami mężczyzna usłyszał zarzuty. Podczas jednej z kontroli drogowych mundurowi zauważają niebieskiego Volkswagena na polskich tablicach rejestracyjnych. Po sprawdzeniu numeru rejestracyjnego w systemie okazuje się, że kierujący nie opłacił zaległego mandatu, który otrzymał przy okazji innej kontroli. W związku z tym policjanci decydują się na zatrzymanie Polaka i pilotują jego pojazd na najbliższą stację, wyświetlając w tym celu po polsku napis „Policja, jedź za nami”. Ponieważ istnieje bariera językowa, funkcjonariusze decydują się wspomóc tłumaczem. Chcemy powiedzieć kierowcy, że ma jedną niezapłaconą grzywnę. Włączę teraz na głośnik i wtedy może się pan przedstawić. Otrzymał pan mandat w 2018 roku i ten mandat nie został przez pana zapłacony. En die bekeuring is onbetaald gebleven. Misschien kunt u dat vertellen?
Polski kierowca natomiast wskazuje, że mandat został zapłacony zaledwie 1,5 godziny temu, ale mundurowi nie do końca dowierzają, więc proszą o jakiś dowód, dzięki któremu mogliby zweryfikować, że tak się stało. O dziwo okazało się, że kara została zapłacona i najwidoczniej system nie zdołał jeszcze tego zaksięgować. Mimo że w tej kwestii wszystko gra, to pojawia się kolejny problem. Teraz zrobimy test na zawartość alkoholu. Kierowca jednak nie jest zbyt przychylny temu pomysłowi i opowiada jakieś historie o astmie, problemach z płucami i tak dalej. Możesz panu wyjaśnić, że ten test jest przeznaczony dla osób z astmą i jednym sprawnym płucem? I oni też mogą robić ten test, nawet jak mają mało powietrza. Mówię, że nie dam, że w fabryce... Bo pan coś nie chce dmuchać. No problem. Meneer moet even zijn lippen goed om het pijpje heen doen en even laten zien dat hij goed blaast. Nie. Zobacz, on robi to celowo. Jeśli będzie tak dalej, zatrzymamy mu uprawnienia i dostanie wysoką karę. Meneer moet even zijn lippen om het pijpje doen en in één stoot uitblazen. Nie, masz jeszcze jedną szansę. Jeśli teraz znowu tak zrobisz, będziemy musieli cię aresztować. Poddawany kontroli kierujący cały czas utrudniał wykonanie badania alkomatem, w związku z czym zabierzemy go na posterunek, gdzie wykonamy dokładne badanie. Prosimy teraz pana, by wyszedł z pojazdu i by wsiadł do radiowozu, byśmy mogli zabrać go na kolejne badanie na zawartość alkoholu. Chodź. Moment. Nee, komen. Okej. No problem. Yes. Kom. Auto? Ja. Kom. Ja, zitten. Usiądź tutaj. Chodź. Trochę niechętnie, trochę z oporem, ale w końcu udaje się przetransportować naszego rodaka na posterunek policji. Dmuchaj. Wynik to 29 mg na litr, w związku z czym kierującemu postawiono zarzuty prowadzenia pojazdu pod wpływem i odmowy wstępnego badania alkomatem. Nieładnie, panie kierowco. Funkcjonariusze policji postanawiają skontrolować jeden z pojazdów poruszających się po drodze. Jest to biały Volkswagen Golf GTI na francuskich blachach, który z początku wydaje się wykonywać polecenia mundurowych, którzy pilotują go do bezpiecznego miejsca, gdzie mają zamiar przeprowadzić kontrolę. Jednak w pewnej chwili kierujący gwałtownie skręca przed zjazdem i rozpoczyna ucieczkę. Mundurowi w ostatniej chwili zdołają pojechać za nim przez pas zieleni. Rozpoczyna się brawurowy pościg za drogowym piratem. Okazuje się, że Volkswagen sobie coś uszkodził i na jezdni leżą części, które od niego ciągle odpadają. Uszkodzenia są na tyle poważne, że z każdą minutą utrudniają sterowanie pojazdem. Ciężkie warunki pogodowe i ogromne prędkości, do jakich rozpędza się ścigane auto, to naprawdę nieodpowiedzialne zachowanie. Golf uderza w krawężnik, a jego sterowność pozostawia wiele do życzenia. Mimo to kierujący ciągle podejmuje się ryzykownych manewrów swoim niesprawnym Golfem.
Wreszcie uszkodzenia stają się na tyle poważne, że zbieg postanawia porzucić pojazd i spróbować pieszej ucieczki. Na szczęście zostaje zatrzymany, a w jego pojeździe znaleziono zakazane substancje. Teraz ze swojego zachowania będzie musiał się tłumaczyć przed sądem. Jeżeli spodobał Ci się dzisiejszy odcinek, będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę, subskrypcję oraz skomentujesz film. Dziękuję wszystkim wspierającym i do zobaczenia w kolejnym programie Policja w akcji na Stop Pirat TV.